Well, this is it. Rainy Woods. The way you'd want to come here. They used to call it the happiest town in the world. But that was over 30 years ago. Now I hear it's just fallen to bits and full of weirdos. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Bassgram po raz pierwszy z Xboxa S. I dzisiaj sprawdzimy sobie, czy życie rzeczywiście jest takie dobre. Oto The Good Life. Zaczynamy. I bzy, 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 The Good Life. The Good Life zostało stworzone przez studio White Owls z Osaki i zostało sfinansowane poprzez Kickstartera. Miało się pojawić w 2019 roku, ale była lekko obsuwa i wyszło niedawno, 15 października 2021, na PlayStation 4, Xbox One, Switcha i PC-ty, a my sprawdzamy sobie wersję Xboxową, graną na serii S. Jako nowojorska dziennikarka Naomi Hayward trafiamy do małego miasteczka Rainy Woods w Anglii. Nasza bohaterka jakimś sposobem dorobiła się gigantycznego długu w wysokości 30 milionów funtów, ale gazeta The Morning Bell zaoferowała jej pozbycie się tego ciężaru, jeżeli tylko Naomi uda się odkryć tajemnicę tego tak zwanego najszczęśliwszego miasteczka na świecie. Dziennikarka łapie więc za aparat i pstrykając zdjęcia gdzie popadnie, stara się rozwikłać tajemnicę. Ale nie wszystko w tym szczęśliwym miasteczku jest takie, jakby się wydawało na pierwszy rzut oka. Don't they have pest control around here? You got any idea how much these sunglasses cost? Goddamn hellhole. Zaraz po przybyciu do Rainy Woods dziennikarka dostaje do dyspozycji swoją chatkę, w której może mieszkać na czas swojego pobytu w tym tajemniczym miejscu. Domek nie jest może w najlepszym stanie, ale to nic, zawsze to przecież darmowy nocleg, z dostępem do kuchni, łazienki i miejsca do spania, a także ogródkiem i mega starym komputerem, dzięki któremu może się ona komunikować ze swoim pracodawcą oraz wrzucać swoje fotki na portal Flamingo, taki ichniejszy Instagram. W taki sposób w grze zarabiamy pieniądze, robiąc zdjęcia różnym ludziom, zwierzętom czy obiektom, zależnie na co dostaniemy zlecenie, albo co jest aktualnie modne na Flamingo, bo w portalu są hasztagi z tematami zdjęć, które są aktualnie trendy, freshy i juicy. Jeżeli uda nam się zrobić jakąś fotkę z takim hashtagiem, a później wrzucić ją na portal, to takie zdjęcie zbiera więcej serduszek, a przez to zarabiamy więcej kasy. Lista tych znaczników zmienia się co jakiś czas, więc trzeba trzymać rękę na pulsie, czy w tym momencie bardziej trendy jest robienie zdjęć wiewiórkom, czy jedzącym kobietom. Zaczynamy z bardzo starym aparatem, ale z czasem będziemy mogli dostać lub zakupić nowsze modele, a także dokupić różnego rodzaju obiektywy. Ale poza tym musimy jeszcze wywiązać się z naszego zadania, czyli odkryć tajemnicę wioski. Chodzimy więc po wielgachnej mapie, gadamy z ludźmi i pstrykamy fotki zleceniowe. I w sumie taki mechanizm rozgrywki byłby w zupełności wystarczający, ale twórcy postanowili nam tu wrzucić całą masę innych rzeczy. Uprawiamy ogródek, robimy zlecenia typu przyjdź, pogadaj, przynieś, pozamiataj, gotujemy, zbieramy walające się wszędzie przeróżne rzeczy, z których możemy wytwarzać nowe rzeczy, a w międzyczasie zmieniamy jeszcze formę i możemy być kotem albo psem. Tak, jest jeszcze element shapeshiftingu i każda z form daje nam inne możliwości, na przykład grając kotem możemy wspinać się na budynki, a psem namierzamy nasze cele za pomocą węchu.
Grając w The Good Life miałem wrażenie, że gram w klon My Time at Portia. Tyle, że mniej udany. Tak mechanicznie, jak i graficznie. Jest tu kilka elementów, które odróżniają ten tytuł od całej masy innych mu podobnych, ale niestety nie na tyle, żeby nie poczuć, że ja już w to chyba kiedyś grałem. I tak jak we wspomnianym już wcześniej My Time at Portia, jestem w stanie uwierzyć w motywację i zdolności głównego bohatera, w The Good Life mam z tym pewien problem. Zacznijmy od podstawowego bodźca – długu. Może jest to wyjaśnione w dalszej części gry, ale nie wiem, naprawdę nie wiem, co by musiała zrobić dziennikarka, żeby zadłużyć się na 30 baniek funtów. Już sam ten pomysł jest tak abstrakcyjny, że przeszkadza mi we wczuciu się w grę. Ale idźmy dalej. Naomi jest na wskroś miastowa, z miejskimi nawykami, co podkreśla bardzo często nazywając Raineywood goddamn hellhole. Wiecie, takie jedzenie w knajpach, picie kawy z jednorazowego kubka i generalnie ma manieryzmy wielkomiejskiego życia w biegu. Żyć szybko, umierać młodo. I nagle, bez żadnego przedstawionego nam powodu, umie uprawiać ogródek, zbiera robaki spod krzaków i umie gotować dziesiątki różnych potraw, w tym potrawkę z jeża. Tego nie ma nawet w grach survivalowych, a tu proszę. Ten dysonans pomiędzy postawą Naomi a tym, co potrafi od wejścia, jest dość spory i muszę przyznać, że przeszkadzał mi w rozgrywce. I'm stuffed. Również mnogość rzeczy do robienia w grze jest przytłaczająca. Zdjęcia, zadania, zbieranie, gonienie za czymś jako pies czy kot, a do tego jeszcze dbanie, żeby nasza bohaterka zjadła, wyspała się czy umyła, bo jak tego nie zrobi, to zwyczajnie w świecie zaczyna śmierdzieć i latają nad nią muchy. I ludzie we wiosce gorzej się do niej odnoszą i zawyżają ceny produktów. I spadają jej statystyki. To już jest sporo. Do tego mamy jeszcze taki bajer, jak podzielenie mieszkańców wioski na dwa obozy. Miłośników psów i miłośników kotów. Odwiedzając ołtarze rozsiane po całej mapie, możemy złożyć ofiary na rzecz jednej ze stron, co przekłada się na nasze relacje z mieszkańcami. A później jest jeszcze kilka innych wątków. No, dzieje się naprawdę dużo i w pewnym momencie już nie wiedziałem co robić, a dzień jest krótki. Straciłem z oczu aspekt robienia zdjęć, który myślałem, że będzie moim głównym zajęciem, ale w natłoku rzeczy do robienia po prostu schodzi na dalszy plan. Myślę, że producenci złapali za dużo srok za ogon, chcąc zadowolić jak największą liczbę popierających kampanię i wyszła z tego taka papka i zlepek pomysłów, że czasem trudno to ogarnąć. Jest tu sporo rzeczy, do których można by się przyczepić, ale że nie mamy całego dnia, więc wspomnę jeszcze tylko o jednej i kończymy. Postacie. Tak przerysowanych i stereotypowych postaci dawno w żadnej grze nie widziałem. Mamy więc naszą główną bohaterkę, roszczeniową i wygodnicką paniusię z wielkiego miasta. Mamy chyba walijską barmankę, taką zbuntowaną, która jest głośna i wymawia słowa z niezrozumiałym akcentem. Niby wiedźmę hipiskę, wiecznie nawaloną i na jakichś proszkach. Czy chyba mojego najmniej ulubionego antybohatera, którego funkcji nie podam, żeby nie daj Boże nie zepsuć komuś gry, który w pewnym momencie nazwał naszą bohaterkę jebaną kretynką? Szczerze powiedziawszy, to nie polubiłem żadnej z postaci w tej grze, bo się nie da. Próby humoru słownego, jak i jakiegokolwiek innego w sumie, wypadają płasko i kończyło się tylko kręceniem głową z politowaniem. Podczas dialogów z postaciami niezależnymi bardzo często rzucają one jedną i tą samą linijką tekstu mówionego, bo całą resztę tylko czytamy. I przy dłuższej rozmowie denerwuje to jak cholera. Naturally, Naomi's client wouldn't be happy to receive such a report. And so it seemed Naomi would not be free of her debts anytime soon.
Keep your chin up, Naomi. Okej, podsumowując. Gra miała potencjał na bycie czymś ciekawym, szczególnie dzięki robieniu zdjęć, ale wyszedł z tego mocno średni zlepek różnych mechanik i pomysłów, który do mnie nie trafia. Wielki świat gry, który aż odstrasza ogromem, zwłaszcza jeżeli macie dobiec z jednego końca na drugi, i mało sympatyczne postaci nie zachęciły mnie do odkrywania tajemnicy Rainy Woods. Nie polecam. I tym mało optymistycznym akcentem zakończymy na dzisiaj. Dajcie znać, czy graliście w The Good Life i jakie są wasze odczucia na temat tej gry. A ja się już z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło i do następnego razu. Cześć, cześć! Oh, jeez.